III wojny światowej nigdy nie był tak blisko. Jakieś dziecko z dworca zaopałęta się przed kamerą. Jednak typów spod ciemnej gwiazdy nie będziemy dzisiaj zwiedzać. W tym miejscu powstał komunistyczny pałac. Przejażdżkę S-banem Holokaustu. Postanowiliśmy napić się piwa na ulicy. A teraz czas na przejażdżkę metrem. Hej, jest 5 rano. Jesteśmy przy wrocławskim dworcu. Plan na dzisiaj to przekonać się, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć z 8 godzin w Berlinie. Kładliśmy się spać w swoich łóżkach, w nich też wygodnie zaśniemy i przekonajmy się, czy taki trip ma w ogóle sens. Ile jesteśmy w stanie zobaczyć w ciągu jednego dnia w Berlinie. tak naprawdę w ogóle nie zna tego miasta. W ogóle nie zna Berlina. Ja bywałem tu wiele razy, ale nigdy po 18. Związane dawno, o ile w ogóle kiedyś. Właściwie chyba nigdy za moich czasów nie było też dobrego połączenia kolejowego na trasie Wrocław-Berlin. 30 lat taki. Podróże koleją bywają relaksujące i w tej materii PKP Relax naprawdę się spisało. Do Berlina dotarliśmy z 15-minutowym opóźnieniem. Wynik akceptowalny, choć przy naszym napiętym grafiku liczyła się każda minuta. Znajdujemy się na jednej z 3 stacji najkrótszej linii metra na świecie, U55. Działa ona już od 10 lat, ma niecałe 1,5 km długości. Dopiero w przyszłym roku ma zostać połączona z linią U5 i włączyć się do systemu berlińskiego metra. Naszą przygodę z Berlinem zaczynamy od jego symboli. Jesteśmy pod gmachem Reichstagu. Jest to symbol zjednoczenia Niemiec po upadku muru. Rząd niemiecki zdecydował się na przeniesienie parlamentu z Bonn właśnie do Berlina, do budynku Reichstagu. Brama brandenburska, zbudowana w XVIII wieku jako symbol wolności i zjednoczenia pomiędzy narodami. Jest też symbolem podziału Berlina, bo właśnie tu gdzieś przebiegał mur, jak i jego zjednoczenia. Kiedyś przez środek bramy przechodzić lub przejeżdżać mogła tylko rodzina królewska. Dzisiaj, jak widać, jest on dostępny dla każdego. Jesteśmy na Unter den Linden, czyli alei pod lipami i idziemy w jej głąb.
Z Unter den Linden, czyli berlińskiej Champs-Élysées, skręciliśmy na Friedrichstraße, czyli na główną ulicę handlową Berlina. Za nami najpiękniejszy plac Berlina, Gendarmenmarkt. Znajdują się tu hale koncertowe, kościoły, a teraz także jarmark przedświąteczny. Be with me at Christmas every year. Santa, I can try to do things better. Dotarliśmy do Wyspy Muzeów. Znajdują się tu takie muzea jak Muzeum Bodego, Pergamońskie, Stara Galeria Narodowa i wiele innych, których nie będziemy dzisiaj zwiedzać. Za mną, po prawej, pałac o niezwykle burzliwej historii. Po II wojnie światowej był tylko spalony i nadawał się do odbudowy, jednak sekretarz Ulbricht zdecydował się go wyburzyć i w tym miejscu powstał komunistyczny pałac, którego budowę zakończono w 1976 roku. Jednak po zakończeniu zimnej wojny postanowiono wyburzyć komunistyczny pałac. W jego miejscu powstała replika pałacu w formie podobnej do tej, w jakiej znajdował się tutaj przed wojną. Tutaj znajduje się Czerwony Pałac, obecnie siedziba władz miejskich Berlina. Jesteśmy na Alexanderplatz, głównym węźle komunikacyjnym wschodniej części Berlina. Mieszkańcy dziwią się nieco jego popularności wśród turystów, gdyż uważany jest za jeden z brzydszych placów tego miasta. Ale w okresie świątecznym jest tu największy jarmark. Na Alexanderplatz zaczniemy też swoją przygodę z komunikacją miejską w Berlinie. Tutejsze arkady są tłumnie odwiedzane przez turystów, w przeciwieństwie do wrocławskich, chociaż w moim mieście znajduje się bardzo podobne miejsce. Tam jednak tłum stanowią głównie imprezowicze. Zoo-Bahnhof. Jakieś dziecko z dworca Zoo pałęta się przed kamerą. Proszę odejść, bardzo proszę. Zoo-Bahnhof, główny dworzec zachodniego Berlina. Wielu, w tym nam, kojarzy się z filmem i książką Dzieci z dworca Zoo. Film był jednym z najmocniejszych w moim dzieciństwie. Opowiada on o grupie nastolatków uzależnionych od heroiny. Poza tym przenosi widza do czasów, gdy w zachodnim Berlinie rezydował David Bowie i Iggy Pop. Rozumiem, co mogło ich przyciągnąć do Berlina w latach 80. Zresztą do dzisiaj to miasto jest jak magnes. Przy czym nie jest typową europejską stolicą, pełną zabytków jak Paryż czy Rzym. W niczym nie szkodzi to jego popularności i jest trzecim najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem w Europie. Zwiedzanie Berlina ciąg dalszy. Przejażdżkę S-Bahnem zaliczyliśmy. Teraz czas na autobus. Thank you. 「
Za mną jest Potsdamer Platz. Wybudowany po zjednoczeniu Berlina na ziemi niczyjej. Nowoczesne biurowce. Zaraz tam po prawej znajduje się pomnik ofiar Holokaustu. Najciekawsza historia z nim się wiążąca jest taka, że firma, która była odpowiedzialna za naniesienie warstwy antygraffiti na bloki pomnika, jak się okazało w dalszym etapie prac, była odpowiedzialna za dostarczanie cyklonu B do obozów koncentracyjnych. I to wszystko wyszło na jaw. W Niemczech wybuchła dość spora afera. Skończyło się na tym, że firma wykonała te prace za darmo. A oto i Berlin Mauer, lub jak lubili go nazywać we wschodniej części, Antifaschistischer Schutzwall. Hehe. Znajduje się Checkpoint Charlie, chyba najsłynniejsze miejsce związane z podziałem Berlina. Tutaj też w czasie zimnej wojny nastąpił jeden z jej kulminacyjnych momentów, gdy dwa zwaśnione mocarstwa postawiły lufy czołgów naprzeciwko siebie i właściwie wybuch III wojny światowej nigdy nie był tak blisko. Berlińczycy postanowiliśmy nie napić się piwa na ulicy i enjoyować się historyczną okolicą. Mieliśmy właśnie piwko, a teraz czas na przejażdżkę metrem. Mieliśmy właśnie piwko. 90 Luftballons, ihren Weg zum Horizont. Przesiadamy się z jednej kolejki w drugą, jedziemy na Kreuzburg, na słynny Kreuzburg, na niesłynną stację Schlesisches Tor. Mieliśmy właśnie piwko. Byliśmy w okolicy stacji kolejowej Schlesisches Tor. Tutaj wielu rozpoczyna swój wieczór na Kreuzburgu w okolicznych knajpkach, restauracjach. Okolica ma renomę dość zaniedbanej i opanowanej przez różnej maści typów spod ciemnej gwiazdy i rzeczywiście tak to wygląda, ale jest na pewno ciekawie. Na chwilę opuściliśmy Kreuzburg, żeby zwiedzić East Side Gallery, słynne murale na pozostałościach po murze berlińskim.
Kiedyś mówił mur berliński, dzisiaj jest to największa galeria sztuki na świeżym powietrzu. Ciągnie się ponad 1,5 kilometra i jest, jak widać, mekką graficiarzy. Na Boxhagener Platz zdążyliśmy się tylko rozejrzeć. Jest on sercem dzielnicy Friedrichshain. Niestety nie mieliśmy czasu, by skorzystać z uroków miejscowych knajpek. Jeździliśmy już U-Bahnem, S-Bahnem, autobusem. Teraz czas na tramwaj. Tylko parę przystanków. Zamieniając tramwaj na S-Bahn, mogliśmy podziwiać iście moskiewski krajobraz dzielnicy Lichtenberg. Chwilę później mogliśmy się poczuć jak na przedmieściach Stambułu w opanowanej przez Turków dzielnicy Neukölln. Piwko, kupiliśmy właśnie piwko, a teraz czas na piwko. Kupiliśmy właśnie piwko, a teraz czas na właśnie piwko. No i tak tu było warto wejść, nie? Musimy zrobić tak, żeby przylecieć do Polski przez Berlin następnym razem. Spędzić tu noc, nie? No i stało się. Nasz wieczór zbliża się do końca w Neukölln na dachu galerii handlowej, która była dość beznadziejna. Za to na jej szczycie znajduje się całkiem fajne miejsce. Bardzo lubiane przez Berlińczyków, z tego co udało mi się dowiedzieć i widać to, bo jest 17, czwartek, powoli się zapełnia miejscówka. Jest naprawdę klimatyczna, dobra muzyka. Warto było. One pill makes you larger, and one pill makes you... Kreuzberg to dzielnica kontrkulturowa, szalona i kolorowa. Widziała już wszystko, ale punkowy, hipsterski i artystyczny klimat zaczął z niej podobno uchodzić na rzecz bardziej oddalonego od centrum Neukölln. Zanim jednak na dobre się zawinęliśmy, dołączyliśmy do coczwartkowej uczty w Markthalle 9. Wbiliśmy do pociągu i rozkładowo powinien już odjechać. A już miałem taką nadzieję, że się nie uda. I sobie zostajemy na noc w Berlinie. To jesteśmy z powrotem we Wrocławiu.
jeszcze załapaliśmy się na spacerek.